Cześć, siemka. Dziś przychodzę do Was z innym filmem, bo w sierpniu tego roku ma wyjść Servant of the Lake, 19 gra z serii Rusty Lake. Dlatego też dzisiaj przyjrzymy się trailerom do tej gry i powiem Wam, co zauważyłem, jak moim zdaniem będzie wyglądać gameplay i czego możemy się spodziewać. Tak więc, zaczynajmy. Zacznijmy od najstarszego trailera. Na tym screenie widzimy krew na fotelu. I tak, Rusty Lake byłoby w stanie dać tam serce kogoś z głównej czwórki, których będziemy obsługiwać w tej grze, ale mimo wszystko moim zdaniem jest to coś z martwego zwierzęcia. Tym bardziej, że Aldous wybiera się w grze na polowanie. O, zobaczcie, pijany William. A tak serio, widocznie będziemy musieli go uratować z złoża śmierci. I strasznie przypomina mi duch Geralta z Paradise. Dlatego też niewykluczone, że rozgrywka będzie dosyć podobna, choć Rusty Lake raczej nie powtarza zagadek. Jak już, to będziemy musieli jakoś zdobyć lekarstwo, a nie je zdobyć. A tutaj mamy równie ciekawe ujęcie. Wygląda to na jakąś piwnicę, najprawdopodobniej tą, w której pleć robili eliksir. I albo będziemy obiektem testowym eliksiru, albo możemy odkryć, że zrobili eliksir, mimo że nie powinniśmy tego odkrywać. Obie opcje wydają się bardzo. To natomiast screen, do którego przyznaję się, nie mam żadnego pomysłu. Mamy spaczoną duszę w jakimś szaro-niebieskim stroju. I ja za Chiny nie mogę znaleźć nikogo w Rusty Lake, kto by miał takie ubranie. Każdy ma jakieś inne. No ale oczywiście komentarze są dla Was. Trailer chciałem pominąć, bo wydaje się, że są tam tylko rzeczy, które widzieliśmy w demie. Jednak w tym kadrze widzimy 8 namalowaną na podłodze. I albo jestem ślepy, co jest możliwe, albo w tym zapowiedzi nie ma żadnej innej cyfry, co też jest możliwe. No i nareszcie trzeci trailer i tu dzieje się najwięcej. Już w pierwszej scenie widzimy jelenia. Jelenia widzieliśmy w Cube Escape Paradox Case 23 i Cube Escape Paradox, gdzie nie skończyli za dobrze. Również Nicholas miał maskę jelenia, a Albert też miał wtedy czaszkę z Nicholasa. Wiem, jak to głupio brzmi. Więc coś się spodziewam, że nie skończy ten jeleń za dobrze. No nareszcie się pojawiła. W tej grze dowiadujemy się, że nasi bracia alchemikowie mieli siostrę. Widzimy także tutaj małego Jamesa i to w tym macie Aleksandrę Aldous o niej wspomina, więc na 100% jestem pewien, że to ona jest matką. A głowiliśmy się nad pokrewieństwem James William. No ileż można było ciągnąć ukrywanie tej siostry. No i widzimy też Williama, który moim zdaniem jest największą tajemnicą tego trailera. Bo dlaczego on w ogóle wchodzi przez okno? Zapomniał, klamki się używa. Też warto wspomnieć słowa Altusa welcome, czyli gorące powitanie. Łącząc to z faktem, że w demie widzimy gości jadących do domu i nie widzimy tam też nikogo z tej trójki, to jestem na prawie 100% pewien, że naszymi gośćmi są William, Alexandra i James. I oto dlaczego uważam, że William jest największą tajemnicą tego trailera. Spójrzcie, on wali w drzwi, a w drugiej ręce ma młot. W demie owe drzwi były nie do otwarcia, więc nie wiemy, co tam jest. Możliwe, że jest tam Alexandra z Jamesem, co byłoby z pewnością dziwne. Możliwe też, że siedzi tam Aldous i William jest do niego wkurzony. Albo to też są drzwi do tego podziemnego laboratorium. Niestety odpowiedzi na to pytanie nie znamy. Nie, nie i nie. Ja wiem, co wy myślicie, ja też tak myślałem, ale nie. To nie jest Harvey. Zacznijmy od tego, że Harvey w tym momencie jest w hotelu, a jakieś 30 lat wcześniej widzieliśmy o wiele większego Harvey'a w Paradise. Jednak warto zwrócić uwagę, że owa papuga
złożyła czarne jajo, które jak wiemy z Rostley Cruz jest składnikiem eliksiru braci. I kolejna scena z Williamem. Pije coś, co zdecydowanie nie jest wodą. Kołysze się, więc możliwe, że jest to alkohol. I możliwe, że w taki sposób uspokoimy go po tym, jak widzieliśmy go w poprzedniej scenie. Tym bardziej, że stoi w tym samym miejscu. A to ciekawa sytuacja. Służba zajmie się Jamesem. Pokazuje to, że Aleksandra nie do końca poświęcała czas Jamesowi. Może to powód, dlaczego w ogóle o nim wcześniej nie słyszeliśmy. A tu coś ciekawego. Krew z sufitu. Mi się to bardzo kojarzy z Cube Escape Seasons, gdzie było coś podobnego. Ale wydaje mi się też, że to może mieć jakiś związek z tym chorym Williamem, którego widzieliśmy w pierwszym trailerze. No i punkt kulminacyjny. Kolacja. I spójrzcie na żyrandol, a dokładnie na Linę. Widzicie? Aleksandra umrze na tej kolacji. Jestem na 99% pewien, że tak będzie. Zobaczcie, jak to się wszystko układa. Nie mieliśmy do tej pory pojęcia o Aleksandrze, a teraz jak na tacy mamy podane miejsce, gdzie ona może po prostu umrzeć. I pamiętajmy, że w Last Lake Hotel kolacje też były śmiertelne. No i to wszystko, co miałem dzisiaj przygotowane. Przyznajcie, że gra wygląda ciekawie. Nawet sami twórcy mówią, że to największa gra od jakiegoś tam czasu, jaką robią. Planuję zrobić streama na premierę. Zobaczymy tylko, czy mój laptop mi pozwoli zrobić streama bez logowania. W każdym razie ja się z wami żegnam, odmeldowuję się. Do następnego.